Polacy blokują współpracę z Rosatomem. Szwedzi ostrzegają USA w sprawie Grenlandii. Dronopad Ukrainy powoduje blackout w Rosji i rodzi wnioski dla Polski po blackoucie Berlina. Jest 12 stycznia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Przestroga blackoutu dronowego. Niemcy oblali test, który Polacy muszą zdać. Dronopad Ukrainy doprowadził do blackoutu Białgorodu w Rosji w odwecie za przerwę dostaw energii i ciepła w Kijowie. Zachód musi być gotów na takie zagrożenia, a blackout Berlina pokazuje, że nie zawsze jest. Polacy deklarują, że są przygotowani. W nocy z 8 na 9 stycznia Rosjanie wystrzelili na Kijów 242 drony i pociski, które spowodowały śmierć co najmniej 4 ludzi i zraniły 25 pozostałych. Według danych operatora DTEK ponad 400 tysięcy mieszkańców stolicy Ukrainy była pozbawiona ciepła i energii. Duża część miasta pozostaje bez dostaw energii oraz ciepła. Ataki rosyjskie były wymierzone szczególnie w obie elektrociepłownie Kijowa, w czasie gdy w kraju panują mrozy poniżej -10 stopni Celsjusza. Ukraińcy nie pozostali dłużni. 10 stycznia doszło do ataku dronów Ukrainy na Białgorod, miasto rosyjskie przy granicy ukraińskiej. Uderzenie doprowadziło do blackoutu i przerwy dostaw energii oraz ciepła. Władze Białgorodu podały, że bez dostaw tych mediów pozostało 600 tysięcy mieszkańców. Ataki Ukrainy dosięgnęły także bazę paliw w Wołgogradzie oraz elektrociepłownię w Orle w Rosji. Ukraina będzie mogła skorzystać niezmiennie z dostaw energii elektrycznej z Unii Europejskiej, w tym Polski, które za opłatą docierają nad Dniepr na mocy współpracy międzysystemowej. Operatorzy europejscy zrzeszeni w ENTSO-E podnieśli styczniowy limit wymiany transgranicznej z Mołdawią i Ukrainą z 2150 do 2450 MW, m.in. ze względu na większe zapotrzebowanie energetyki ukraińskiej atakowanej przez Rosjan. Europa nie jest na tym etapie atakowana przez drony rosyjskie, choć doszło już do precedensu z 9 na 10 września, kiedy takie urządzenia z Rosji wleciały w przestrzeń powietrzną Polski i rozbiły się na jej terytorium. Jednakże incydent z ostatnich dni pokazuje, że poziom przygotowania na Zachodzie może nie być odpowiedni. 3 stycznia 2026 roku doszło do podpalenia infrastruktury energetycznej, które doprowadziło do odcięcia dostaw energii do 45 tysięcy odbiorców na przedmieściach Berlina. Usterka spowodowała paraliż decyzyjny. Stan nadzwyczajny został ogłoszony dopiero dzień po zdarzeniu, utrudniając wykorzystanie dostępnych narzędzi, jak odpowiednie kanały informacyjne, wolontariusze czy rezerwy agregatów. Z tego względu niezbędna była pomoc sąsiedniego landu na Dreni Północnej Westfalii, która dostarczyła sprzęt i kadry do działania. Rozmówcy Deutsche Welle sugerują, że zawiodły rozproszone kompetencje między centralą a landami oraz skomplikowane procedury. Dowodem może być fakt, że incydent pod Berlinem doprowadził do rewizji protokołów bezpieczeństwa w odniesieniu do modelu ochrony infrastruktury krytycznej CRITIS w Niemczech. Blackout Berlina pokazał także, że usuwanie usterek jest trudniejsze w przypadku kabli wkopanych pod ziemię ze względów krajobrazowych, ale przez to trudniej dostępnych dla ekip serwisowych. Wdrożenie wniosków z blackoutu w Berlinie będzie istotne ze względu na fakt, że do tego incydentu doszło za sprawą Vulkan Gruppe, lewicowej organizacji działającej w Niemczech i sprzeciwiającej się wykorzystywaniu paliw kopalnych. Podobne podmioty albo osoby fizyczne mogą być wykorzystywane do stworzenia ryzyka blackoutu w krajach Unii Europejskiej przez Federację Rosyjską. Warto przypomnieć liczne, udowodnione przypadki obserwacji albo sabotażu infrastruktury energetycznej w Europie z lat następujących po inwazji Rosji na Ukrainie. Polska ma już jedną przewagę, czyli skonsolidowany, pionowy system zarządzania kryzysowego, przekazujący dyspozycje z poziomu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego na niższe szczeble. Operatorzy infrastruktury krytycznej, w tym tej w energetyce, są zobowiązani do tworzenia planów ochronnych i są regularnie audytowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Cytuję: operator systemu przesyłowego cyklicznie testuje zachowanie systemu elektroenergetycznego w różnych nietypowych sytuacjach, komentują polskie sieci elektroenergetyczne dla podcastu Energy Drink.
Kluczowa jest nie tylko odporność systemu na zakłócenia, ale także zdolność do szybkiej odbudowy i przywrócenia normalnej pracy systemu w przypadku wystąpienia blackoutu. PSE opracowują plany działania, biorąc pod uwagę potencjalne scenariusze prowadzące do awarii oraz szereg wariantów w celu ich likwidacji. Odpowiednie procedury są opisane w systemie zarządzania ciągłością działania i planach odbudowy systemu, tłumaczą sieci. Do analizowanych czynników ryzyka należą m.in. cyberprzestępczość czy akty sabotażu. W nowej strategii PSE do 2040 roku spółka kładzie duży nacisk na rozwój bezpieczeństwa. W najbliższych latach planowane jest wdrożenie nowej strategii obrony i odbudowy KSE, czytamy. Zmiany obejmą zarówno obszary bezpieczeństwa cyfrowego, m.in. doskonalenie procesów i narzędzi ICT, jak i fizycznej ochrony infrastruktury sieciowej, m.in. poprzez poprawę detekcji zagrożeń i skrócenia czasu reakcji, wylicza operator. Niemieccy operatorzy często minimalizowali wydatki na takie cele, pozostając przy tworzeniu procedur, które w ostatecznym rozrachunku nie zawsze się sprawdzają, jak przy blackoutie Berlina. To także okazja do wspomnienia o mechanizmie alertów RCB, które informują w Polsce o różnych zagrożeniach. W Niemczech zabrakło takiego systemu, a mieszkańcy odcięci od energii nierzadko nie wiedzieli, gdzie zwrócić się o pomoc. Wojna energetyczna na wschodzie pokazuje, że celem jest coraz częściej infrastruktura energetyczna, a ofiarami ludność cywilna odcinana od energii i ciepła. Zachód musi być przygotowany na takie zagrożenia. Atak zimy zwiększa zapotrzebowanie na energię i surowce. Stary kontynent jest teoretycznie dobrze zaopatrzony, a problemy z bezpieczeństwem dostaw mogą zostać wywołane obecnie przez problemy infrastrukturalne. To argument za wzmocnieniem obrony infrastruktury krytycznej oraz wyciągnięciem wniosków z blackoutu Berlina. Tymczasem ataki dronów Rosji na Kijów są kontynuowane 12 stycznia. Powodują kolejne ofiary, podczas gdy energetycy walczą o przywrócenie dostaw energii i ciepła. Prezydent Wołodymyr Zełenski przypomina, że inwazja Rosji na Ukrainie trwa już dłużej niż tak zwana wojna ojczyźniana Związku Sowieckiego. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Jest podpis prezydenta. Polski prezydent podpisał nowelizację ustawy o usprawnieniu mechanizmów wsparcia odbiorców energii i ciepła. Daje ona małym i średnim przedsiębiorstwom więcej czasu na rozliczenie się ze wsparcia maksymalnymi cenami energii do 30 czerwca 2026 roku. Blokada Rosatomu. TVN24 ustalił, że polska prokuratura rozważa zawiadomienie o przestępstwie przeciwko polskiej firmie Corleonis S.A. za współpracę z Rosatomem przy projekcie elektrowni jądrowej w Egipcie. Może to być omijanie sankcji za inwazję na Ukrainie. Rekord gazowy. Gaz-System realizuje rekordowy przesył gazu na poziomie 108 milionów m3 gazu na dobę. Zapewnił, że krajowy system przesyłowy funkcjonuje stabilnie, bez zakłóceń, mimo trudnych warunków pogodowych oraz zwiększonego zapotrzebowania w sezonie grzewczym. Operator będzie gotowy. Do analizowanych czynników ryzyka należą m.in. cyberprzestępczość czy akty sabotażu. W nowej strategii PSE do 2040 roku spółka kładzie duży nacisk na rozwój bezpieczeństwa. W najbliższych latach planowane jest wdrożenie nowej strategii obrony i odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego. Czytamy w komentarzu operatora dla Energy Drink, a więcej na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Słowacy jak Polacy. Rząd słowacki zamierza podpisać w tym tygodniu umowę o cywilnej współpracy jądrowej z USA. Chce zbudować reaktor w Jasłowskich Bochunicach we współpracy z amerykańskim Westinghouse. Polacy mają taką umowę z 2017 roku i chcą wybudować 3 reaktory AP1000 z Ameryki na Pomorzu. Baterie własne zamiast z Chin. Francuska firma Automotive Cells Company rozpoczęła produkcję baterii do samochodów elektrycznych zlokalizowaną w całości we Francji. Ta inicjatywa ma pomóc zmniejszyć zależność łańcuchów dostaw elektromobilności od Chin. Ostrzeżenie USA. Szwedzki premier Ulf Kristersson skrytykował USA za rozważania na temat zajęcia Grenlandii. Jego zdaniem Stany powinny dziękować Duńczykom za wieloletnią współpracę sojuszniczą, zamiast grozić im zaborem terytorium. Szwecja weszła do NATO po inwazji Rosji na Ukrainie. Jeszcze wieści ze świata. Lit dla kolegi. New York Times donosi, że Ukraina zaoferowała dostęp do złóż litu dobra w regionie kirowogradzkim koledze prezydenta Donalda Trumpa, Ronaldowi Lauderowi. USA oraz Ukraina realizują układ surowcowy zakładający wspólne inwestycje w odbudowę gospodarki ukraińskiej z pomocą inwestycji amerykańskich. Lekcja dla Kremla. Według The Telegraph zajęcie rosyjskiego tankowca floty widmo Marinera przez USA było sygnałem do Rosji. Taktyka kija i marchewki ma być odpowiedzią na 2 kroki naprzód i 1 w tył Kremla w rozmowach o Ukrainie.
Nieinwestowalna Wenezuela. Według prezesa ExxonMobil Darrena Woodsa Wenezuela jest, cytuję, nieinwestowalna w sektorze ropy. To jego odpowiedź na spotkaniu spółek naftowych z prezydentem Donaldem Trumpem na pomysł szybkiej odbudowy wydobycia i eksportu baryłek z tego kraju po aresztowaniu dyktatora Nicolasa Maduro. Iran grozi USA. Wobec spekulacji na temat ataku Stanów w odpowiedzi na rosnącą liczbę ofiar śmiertelnych starcia sił bezpieczeństwa Iranu z protestującymi, Teheran grozi atakami na bazy amerykańskie w regionie. Baryłka Brent drożeje do $63,5. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.